Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Witamy ponownie. Dzień dobry. Po raz drugi, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski i dzisiejszy komentarz dnia. Dziś ponownie wzięliśmy jednego z rosyjskich ekonomistów, aby mógł na naszym programie wypowiedzieć się, oczywiście w cudzysłowie, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę rosyjscy ekonomiści, rosyjscy analitycy bankowi myślą o tym, co ich czeka. Dziś mamy Maksima Osadczego, szefa działu analitycznego banku BKF, który głównie mówi o rublu i tym, co czeka rubel w najbliższych miesiącach. Mówi trochę o historii i mówi trochę o przewidywaniach. I myślę, Paweł, że to jest niezwykle ciekawe, gdyż zwrócił uwagę na kilka czynników, o których mówiliśmy, ale dosyć mało. I warto by było, żebyśmy ten temat dziś rozwinęli. Wybory za nami, no i zobaczymy, pogdybamy sobie, co z tym rublem będzie w najbliższych miesiącach i dlaczego może się to zmieniać. Tak, pan Maksim często jest cytowany przez tą ekonomiczną prasę, z rynkiem związany ponad już 15 lat, szczególnie z rynkiem bankowym. Dużo jakichś analiz, raportów, informacji dotyczących sytuacji makroekonomicznej, no i głównie dotyczących właśnie czy rubla, czy też sytuacji gospodarczej, ale w ujęciu oczywiście tym bardziej makroekonomicznym niż jakimś mikroekonomicznym. Jego wypowiedzi są często ostrożne, natomiast można między wierszami wyczytać pewne dodatkowe informacje. No i my sobie troszeczkę dzisiaj przytoczymy, co nam powiedział, bo tutaj pojawił się taki tekst źródłowy, jakby ktoś chciał szukać. Ten tekst pojawił się na MKR-u, natomiast też inne gazety często jego publikują. No i tutaj wszyscy się zastanawiają, co się stanie, jeżeli chodzi o drewnianą walutę, czyli rubla, po wyborach prezydenckich. Nie? Czy będziemy mieli wzrost, czy będziemy mieli spadek. W piątek zapowiadało się, że będzie wzrost, tak? No bo tutaj doszliśmy do 93 na tym rublu. No i wiele osób w Rosji obawia się, że ten rubel po wyborach dosyć szybko osiągnie granicę 100, tak? Znaczy dolar, tak? 100 rubli, co najmniej. No i są ku temu przyczyny. No i tutaj pan Maksym również jak gdyby przytacza te przyczyny, ale również też jest dosyć dużo ciekawych wypowiedzi na temat stanu rosyjskiej gospodarki. Pierwszą rzeczą, nad którą tutaj jest poruszana, to jest poruszana kwestia wzrostu rubla. Czy ten wzrost przez ostatnie lata nastąpił, czy nie? Przytaczany jest rok 2023 i porównanie z innymi walutami. Optymistyczne porównanie jest, gdyż porównuje się z ciekawymi walutami. Jeżeli chodzi o rubla, ten zdewaluował się w zeszłym roku względem dolara tylko 21,6%, co jest przyzwoitym wynikiem, gdyż jak się go porówna z turecką lirą czy nairą nigeryjską, to te spadły więcej. Więc to już jest takie pozytywne. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba kwiecisty język pana Maksima, gdyż cytat z okładki, że narosły gospodarcze horrory, to jest jego cytat i on lubi tak właśnie poetycko, kwieciście. Ja chciałbym tak opowiadać o rosyjskiej gospodarce jak pan Maksim, że niby wiesz, bo tu powiedział, nie jest tak źle porównując do waluty nigeryjskiej czy tureckiej, wiesz, no to, ale jest... to już jak gdyby, wiesz, pierwsza taka oznaka wybrał co prawda taką korzystne daty i korzystne te wartości, bo jeżeli by się troszeczkę inne wybrało, to tam by spadek był nie 21, a 30, a w niektórych momentach jakby się też porównywało, to było więcej, do 50%.
No ale powiedzmy, tak wybrał, niech będzie. Ale wydaje się, że z czym my się porównujemy? Porównujemy się chyba z jednymi z najgorszych walut, jeżeli chodzi o 2023, nie? Czyli lira turecka, inflacja ponad 60%, Nigeria, sytuacja też zła, jeżeli chodzi o inflację, a oficjalna przecież inflacja w Rosji jest 7%, nie? A więc no to już pokazuje, że delikatnie sugeruje, że z tą inflacją to chyba w 2023 było gorzej, tak? Czyli nie mieliśmy tej inflacji 7% i to osłabienie, no bo osłabienie mamy większe niż oficjalna inflacja. W przypadku liry, no tutaj oficjalna inflacja tak idzie jak gdyby liniowo, można powiedzieć, z osłabieniem liry. Tak, ja chciałem zwrócić uwagę, że nie porównuje się do żadnych krajów europejskich. No bo nie może właśnie, bo to by wyszło bardzo niekorzystnie. Nie porównuje się też do waluty ukraińskiej, mimo że ta się osłabiła odrobinę mocniej, natomiast nie wspomina o tym. Po prostu tak jakby Europa nie ma znaczenia, wybierzemy jakiś kraj z Afryki i z Ameryki Południowej. Tak, jeszcze nie, tutaj Turcję wziął, przepraszam, myślałem, że Turcję, Argentynę. tak. Tak, okej. Argentynę też, dalej mówi o Argentynie też, że tutaj... A, właśnie, tutaj... coś mi się tak właśnie kojarzyło. Mówi o argentyńskim peso, które władze zdewaluowały dwukrotnie, a więc pokazuje, to jest trochę takie pokazanie, że w 2023 nie było tak źle, bo mogło być gorzej. Spójrzcie, co się działo w Turcji, spójrzcie, co się działo w Nigerii, spójrzcie, co się działo w Argentynie, a więc nie jesteśmy na samym końcu. Tak, biorąc pod uwagę, że jest tyle krajów, to jesteście blisko tego końca, no ale okej. Tak, tutaj dalej... Nie, no dobrze, bo ja chciałem też do dalej przejść, no ale to zostawiam ci prowadzenie. Tak. Dalej mówi, słuchajcie, o tym, że tą czerwoną linią dla rubla jest, jeżeli chodzi o dolara, 100 rubli. I to wielokrotnie się przewija. I myślę, że też w takiej powszechnej opinii Rosjan 100 rubli to jest dużo. Tak? Czyli to jest ta czerwona linia, którą zarówno Kreml nie chce przekraczać, bo boi się w momencie właśnie jak przekroczył, że wszyscy się zainteresowali, łącznie z ekonomistami z Zachodu, łącznie z jakimiś ekspertami z Zachodu. Zachodnią też. Prasą, tak, że się coś złego dzieje. Ja przypominam wam, może tym też mówię, którzy nas oglądają od niedawna, najwięcej telefonów z telewizji z prośbami, czy z gazet, czy radia z prośbami o wywiad dostajemy w momencie, gdy rubel przekracza 100 rubli do dolara, ten pułap. Jeżeli spada, to telefony milkną. Gdy przekracza, to zaczynają dzwonić. No to jest chyba taki najprostszy temat do przekazania społeczeństwu i takie unaocznienie, że ta gospodarka rosyjska się osłabia. I tak jak u nas te telefony się rozbrzmiewają, tak myślę, że w Rosji społeczeństwo też dostaje taki sygnał, dzieje się źle. No i tu rząd robi wszystko, przynajmniej robił do teraz, aby ten pułap 100 rubli do dolara nie przekroczyć, zwłaszcza tuż przed wyborami. Tak, nawet była taka próba ze strony Kremla, żeby go zepchnąć poniżej 90 i to wydawało się na początku stycznia, tak do połowy, że się udało i uda do wyborów. Natomiast, tak jak sam pisze, od 16 stycznia rząd musiał się wycofać pod ciosami sankcji na wcześniej przygotowane pozycje, takie wojskowe właśnie. Tak, okopy, wiesz, rubel w hełmie, gdzieś tam z karabinem, tak. Bardzo kwieciste te zdania są pana Maksima. No i padło pytanie, czyli sankcje w takim razie działają? I tu Maksim powiedział, oczywiście nie należy lekceważyć skuteczności sankcji. Podobnie jak BOA.
powoli, ale pewnie duszą swoją ofiarę, zaciskając ciała ofiary pierścieniami licznych pakietów, kolejnych pakietów, tu najprawdopodobniej chodziło. Pakiety sankcyjne. Tak, generalnie sankcje niewątpliwie prowadzą do osłabienia rubla. No i tak właśnie Tak, tu mówi, że są też, mogą być pozytywne, czyli ponieważ mówi, że przyczyniają się również sankcje do negatywnego elementu, ale który może pomagać rublowi, czyli spadku eksportu, jak i importu. Osłabiają odpływ kapitału z Rosji, co przyczynia się do umocnienia rubla, czyli jak gdyby wskazuje takie dwoistość tych sankcji, że z jednej strony oczywiście osłabiają rubla, ale z drugiej strony też pomagają, no bo jak będzie mniej importu, mniej eksportu i więcej będzie tej autarki w Rosji, no to po co jest firmom ta waluta, tak? No bo nie będzie dopływu waluty, nie będzie potrzeby tak? Nie? No to tutaj też wskazuje na takie elementy paradoksalne, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że w krótkim terminie sankcje też mogą trochę pomagać, a więc mamy taką dwoistość działania sankcji, natomiast no, bardzo podkreśla, tak, że sankcje duszą rosyjską gospodarkę. To ja pójdę w tym nurcie pana Maksima. Sankcje jak boa duszą, ale z drugiej strony trochę cieplej jest przez chwilę. Wiesz, może tak być. Otula cię ten wąż. No tak, no to jest ten pozytywny aspekt. No, żaden kraj nie dąży do tego, aby ograniczyć swój import i eksport, żeby waluta miała lepiej. No nie, no to tu w tym momencie troszeczkę to tak dziwnie, no ale okej. Lecimy dalej. Nie, znaczy wiesz co, ma rację, to jest element jak gdyby sankcji, tak? No i tutaj dalej tak, ale to jest już taka nadinterpretacja albo takiego szukania pozytywu na siłę. No tak jak wiesz, dusi cię wąż, no ale trochę ci cieplej, od wiatru cię trochę chroni. No nie, no. Ale nie, no wiesz co, poczekaj, on ma rację, tak? No bo jeżeli no ja rozumiem. Tutaj dalej przywołuje, że eksport rosyjski w 2022, to wielokrotnie mówiliśmy, spadł, ale wskazuje właśnie dalej, że w przypadku Rosji właśnie nie, ogólnie ma rację, natomiast w przypadku Rosji co się dzieje? Import rośnie. A więc mamy taki efekt nożycowy, który z jednej strony ograniczył napływ obcej waluty do rosyjskiej gospodarki, co przyczyniło się do osłabienia rubla, natomiast mamy ten import rośnie, czyli tak. Powiedział, że ogólnie tak mogłoby być, ale w przypadku Rosjan to tego efektu pozytywnego nie ma, bo eksport spada, czyli mamy mniej tych mniej tych juanów, euro, dolarów, a import rośnie, a do importu potrzebujemy waluty, czyli mamy sytuację taką, że zarówno przemysł zbrojeniowy potrzebuje dosyć dużo twardej waluty, juanów i innych, dolarów, euro, jak i również importerzy, którzy importują towary chińskie. No okej, powiedział też, że eksport netto spadł trzykrotnie z 315 miliardów do 118 miliardów, więc to, na czym Rosja zarabiała i na przykład budowała sobie ten fundusz dobrobytu narodowego, ukróciła. Przez to, że import rośnie, no to muszą wydawać walutę, więc muszą ściągać z tego funduszu narodowego dobrobytu, więc tak jak mówię, no chwilę ciepło jest, ale trochę ci tlenu zaczyna brakować po dłuższej chwili, więc on chwycił tą chwilę, wiesz, tą między zanim wąż cię złapie, a zanim udusi, i powiedział, że w tym momencie no jest przynajmniej cieplutko. Ja to tak odbieram, w ten sposób. No tak, znaczy ja to bardziej odbieram na zasadzie takiej, wiesz, że mówię, że okej, i są jakieś pozytywne, ale niestety u nas import też rośnie, a więc, bo jakby import spadał, to by było okej, ale ponieważ on rośnie, a więc tego pozytywu nie można po prostu liczyć, jeżeli chodzi o sankcje. Tak. I teraz tak, tutaj był pytany, jakie są perspektywy dla rubla po wyborach. I w sumie mówi o jak gdyby kilku czynnikach. Za element taki
za wsparciem rubla wskazuje konflikt. Konflikt tutaj głównie wskazuje Huti i to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, oczywiście też konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną. Dlaczego to wskazuje? Dlatego, że ten konflikt na Morzu Czerwonym powoduje utrzymywanie się w miarę stabilnych i wysokich cen ropy naftowej, co przyczynia się oczywiście do umocnienia rubla. Tak? No bo im większe ropy, Rosja jest dużym nadal, pomimo że będzie w tym roku spadać, eksporterem ropy naftowej, im wyższe ceny na rynkach, no to tym lepiej dla Rosji. Ale no właśnie, chciałem podać tą drugą stronę. Czynniki, które powodują osłabienie się rubla, to w dużej mierze deficyt budżetowy, który jest finansowany przez prasę drukarską. Deficyt budżetowy w zeszłym roku wyniósł 3,2 biliony rubli wobec planu 2,9 biliona rubli, a to jest i tak nie wszystko, bo o tym często mówiliśmy, że tam jest troszeczkę ten Excel przekłamany, natomiast zwrócił na ważną rzecz uwagę. My mówiliśmy o podaży pieniądza, czyli tym wskaźniku M2 chyba tylko raz w raporcie podsumowującym rok 2023 w Rosji. Podaż pieniądza, czyli to, ile wpłynęło pieniądza na rynek, w 2022 dopłynęło 24,4%. W 2023 wpłynęło kolejne 19,5% i tu warto zwrócić uwagę, że te 19,5% jest pomimo bardzo intensywnej walki i zduszania tego procederu przez bank centralny, bo te stopy procentowe, które zostały podniesione, one zostały podniesione, żeby ten pieniądz z rynku ściągnąć, a pomimo tego i tak dopłynęło 19 ponad procent, więc jest to bardzo duży przyrost. Czyli jak gdyby mamy sytuację, że tego pieniądza na rynek dopływa więcej. Jest to jeden z głównych, to wielokrotnie mówiliśmy, czynników inflacyjnych. Natomiast widzimy taką tendencję, jeżeli chodzi o 2024 rok, że to faktycznie, szczególnie jeżeli chodzi o M1, tam są największe spadki, zaczyna spadać i bank centralny zdejmuje ten pieniądz aktywnie z rynku przez wysokie stopy procentowe i ograniczenie akcji kredytowej. Tak? No bo to są... Mówiliśmy dzisiaj, że Rosjanom w 2024 roku 66% odmów udzielania kredytów, więc ta akcja wstrzymywania, zamrażania kredytów jest mocno rozpędzona. Tak, jest mocny, trochę to tak jak w pociągu, zaciągnięty hamulec ręczny i ale tak powiedzmy czasu. Od października, listopada dłużej w sumie niż bank centralny przewidywał, tak, bo oni myśleli, że szybciej to wszystko pójdzie i będzie można nawet w połowie roku myśleć o obniżce z tych stóp, natomiast do tych stóp przejdziemy, bo bardzo ciekawe jest to, co on mówi na temat właśnie najbliższego spotkania banku centralnego. Natomiast wracając jeszcze do tych elementów, które wymienia, tak? Czyli oczywiście podaż pieniądza, więc nie jest tak jak u nas, że mówią, że nie drukują. No drukują, tak? Mamy oczywiście, to niekoniecznie jest tak, że ta podaż pieniądza jest dla każdego Rosjanina. To jest głównie przez ten przemysł zbrojeniowy i te socjały, które są dla weteranów, specjalnej operacji i tak dalej. Po prostu tego pieniądza na rynku w 2023 było o te 19%, 19,5% więcej. I to oczywiście, ponieważ jak jest... w 2022, którym było tak. Już 24% więcej niż w 2021. Bardzo mi się podobała ta twoja przenośnia dotycząca pociągu, bo tak naprawdę ten hamulec jest zaciągnięty i nikt nie wie tak naprawdę, jak ciężki jest ten pociąg i jak te hamulce są mocno zaciśnięte, że on tam, wiesz, te koła stoją, iskry lecą, widać, że hamuje, ale nie wiemy, jak długo on będzie hamował, nie? Tak, i on jak gdyby wskazuje te dwa głównie elementy, co ciekawe, a ich później będzie więcej, natomiast jako takie przeciwstawne, tak? Czyli z jednej strony zarabiamy na tej ropie, ale no właśnie tutaj tak nie do końca, bo firmy na tej ropie, tak jak mówiłem, koszty poszły, no i zarabiają, okazuje się, że mniej.
jak były te niższe ceny, ze względu na to, że koszty poszły bardziej niż wzrosły ceny ropy, tak? Czyli Tak. te zyski jak gdyby nie są proporcjonalne tak do końca, ponieważ zbyt mocno poszły koszty zarówno personelu, logistyczne, jakieś inne. W przypadku firm surowcowych podatki w 2024 wzrosły. No i tutaj... Czekaj, przepraszam cię, a czy tu ma czynnik taki, że na przykład oni nie będą mogli eksportować paliwa za chwilę diesla, a na tym są wyższe marże? Nie, właśnie on tego akurat... jeszcze nie uwzględnia. No właśnie. Nie uwzględnia tego, moim zdaniem, ale został zapytany, jak mocno wpływa na osłabienie, czy ataki dronowe oraz ataki na ten obwód białgorodzki, z którymi mieliśmy do czynienia, wpłyną na walutę krajową. No właśnie. No i on mówi, że jeżeli chodzi o rubla, no to do tej pory ataki te miały wpływ na rynek rosyjskich produktów naftowych, czyli on jak gdyby zauważa, że będzie problem, jeżeli chodzi o produkty naftowe, ale wpływ ataków na rubla jest ledwo zauważalny. No i tu oczywiście trzeba się z nim zgodzić, bo nie widzieliśmy jakiejś takiej paniki na tym rublu znacznej w stosunku do na przykład rosnących cen benzyny, bo na benzynie pomimo zakazu mamy cały czas wzrost, zobaczymy jak to będzie w tym tygodniu, pomimo działań rządu, no i tam ten wzrost tak jest 8-9%, nie? A rubel powiedzmy 3, jakbyś tam maksymalnie liczył w piątek 3-4%, tak? A więc tu jest ważny na też... pewno minimalny jest, ale nie duży. Tu wydaje mi się jest ważny timing, kiedy Maksim udzielał tego wywiadu. On ukazał się w niedzielę, natomiast nie wiemy, czy on został... Wiemy, 15 tak? 15 marca. 15. Tak. Aha, czyli okolice piątku, tak? Czyli już kilka Czwartek, rafinerii... piątek, tak bym się spodziewał. Czyli kilka rafinerii już na pewno było zaatakowanych. No ale to jest ważna informacja, bo jednak tych rafinerii tak szybko przybywało, że w zależności od tego, kiedy był udzielany ten wywiad, to różnie mógł odpowiadać. No ale dobra. Tak, wiesz, pamiętaj, że to jest też ekonomista, on się jakoś tam mocno nie interesował, tak, jakie, wiesz, co to jest kolumna rektyfikacyjna, tak, jakie tylko on się opierał na pewnie jakichś informacjach też prasowych. No, że jakieś przestoje są, ale one nie są takie duże, że za moment uruchomią, tak, no bo tutaj ta prasa rosyjska oczywiście przedstawiała taki bardzo pozytywny ten element, tak, że to tam, tak jak na Twitterze ktoś mnie przekonywał, że on ze Szwagrem taką kolumnę, to on by wyklepał i tam są jakieś grzejniki do tego i w sumie to jest bardzo prosta rzecz, nie, tam jak tylko ma się pieniądze, to tam 3 tygodnie i się zrobi. Mógł numer podać, bo Rosjanom by się przydał. Ja mówiłem, żeby jechał do Rosji, bo oni mówią o miesiącach albo latach, tak, jeżeli chodzi o te linie. Myślę, że dobrze mu zapłacą w tym momencie. Jak on ze szwagrem takie interesy, to ze szwagrem pojadą, tak. Złotem zapłacą. Tak. Ale wracając do naszego Maksima, słuchajcie, no tutaj on uznaje ataki te dronowe oczywiście za skuteczne. Natomiast jest pytany o to, co w tym momencie spada, czyli nadwyżka handlowa, która się kurczy, właśnie ze spadkiem eksportu i wzrostem importu. No i ten bilans handlowy bardzo często był wskazywany przez bank centralny jako winowajca wysokiego kursu dolara. Tak, czyli osłabienie rubla było z tym wiązane. No i tu widzimy, że w styczniu mamy ten spadek. Tutaj nie wiem dlaczego, ale nie ma danych z waluty, a one już się pojawiły i tam jest leciutka poprawa, jeżeli chodzi o tą nadwyżkę. Natomiast on mówi, że zmiana salda jest znacząca, ale są to dane za styczeń i zostały one już uwzględnione w cenie waluty. Tak, a więc tutaj może nie chciał się wypowiadać na temat danych, których nie widział, może nie otrzymał ich jeszcze, bo to też, wiesz, no ktoś musi to fizycznie przetworzyć, przeczytać, sprawdzić, który Excel dostał, czy ten, wiesz, dla rządu,
czy ten dla prasy, może wiesz, nie chce się wypowiadać. Później wspomniał o tym, że po wyborach większość ekonomistów podejrzewa, że rubel zacznie się osłabiać. I on stwierdził, że najprawdopodobniejszy jest to scenariusz, natomiast na umiarkowane osłabienie rubla, natomiast ostrzegł przed wstrząsami, które niewątpliwie nadejdą. Czyli to jest, no jakbyś to odczytał? Nie, znaczy wiesz co, ja bym tak w sumie przewidywał jak on. Jeżeli spojrzymy na kontrakty, no to kontrakt na rubla mamy na powiedzmy koniec grudnia, to jest 97. Tak. Nie? Czyli takie łagodne osłabianie się. A więc będzie łagodne, czyli można powiedzieć, że jak jest na grudzień, to w drugiej połowie osłabi się. Pewnie te kontrakty będą rosły i tam pewnie zobaczymy być może 100 w tych kontraktach, ale mogą się pojawić na tym rublu pewne czarne łabędzie związane z konfliktem i z sankcjami jakimiś nowymi, które w przeciągu roku mogą się pojawić. Czyli normalnie, jeżeli się nic nie będzie działo, jeżeli nie byłoby jakichś geopolitycznych decyzji, to on się powinien właśnie osłabić 97, może nawet do 100 moim zdaniem dojść, ale jeżeli będą jakieś gospodarcze decyzje, szczególnie on wskazuje na sankcje, zaostrzenie sankcji i zaostrzenie sytuacji tej geopolitycznej, no to wtedy możemy bardzo szybko zobaczyć to 100 czy więcej. Ale zaraz. On nie chce jak gdyby tutaj straszyć, tylko mówi o tym, że wstrząsy mogą nadejść, silne wstrząsy, przede wszystkim sankcje mogą doprowadzić do załamania rubla, co zdarzało się już wcześniej. Co więcej, wskazuje odporność rubla na takie szoki, jeżeli się wydarzyłyby się, tak, czyli jakieś amerykańskie kolejne jakieś uderzenie sankcyjne, może być silniejsza, czyli ten szok dla rubla może być silniejszy ze względu na spadek płynności, bo mamy coraz bardziej płytki rynek, co wielu wskazuje, którym łatwiej jest zachwiać. No, z drugiej strony on jest coraz bardziej kontrolowany, co jak gdyby oczywiście nie sprzyja wtedy takiemu szokowi, bo jak gdyby bank centralny może wprowadzić jakąś kolejną regulację i powie, że kurs jest sztywny. Nie? Ale on wspomniał o czarnych łabędziach z zewnątrz, które mogą przylecieć i zrobić coś rublowi, no ale też warto wspomnieć o czarnych łabędziach wewnątrz krajów, w sensie może nawet nie łabędziach, a decyzjach, bo mamy tych słynnych komisarzy walutowych, mamy stopy procentowe, mamy czynniki, które się w ciągu roku mogą zmieniać. Jak oni przewidują te tematy? No bo to przecież też są ważne czynniki, wydawać by się. No on mówi, że komisarze zostaną zachowani. Decyzja jest na razie do kwietnia. To też ważne, żeby o tym pamiętać i no, część mówiło, żeby zdjąć ekonomistów, a część, żeby zostawić. I on jest w tym teamie zostawić, tak? Że to jednak jest ważny czynnik. Tak, on jest w tym teamie, żeby zostawić, bo uważa, że jeżeli się zdejmie, no to ten rubel się mocno osłabi. Albo nawet wręcz załamie. I druga rzecz. Ale to jest na razie niewiadoma, bo to jest do kwietnia tylko. Tak, do 30 kwietnia, tak. I druga rzecz. On zastanawia się, czy bank centralny, i to jest jeden z niewielu akurat rosyjskich ekonomistów, nie podniesie stopy procentowej ze względu na ataki dronowe. Czy jak gdyby tutaj to wiąże. Co ciekawe powiązanie, nie? Że dron uderza w rafinerię, Elwira podnosi stopy. Jakbyś mógł wytłumaczyć, bo nie jest to na pierwszy rzut. To ma jak gdyby sens. Tak. No bo co się teraz prawdopodobnie wydarzy na rynku? Zakaz diesla. Skoro będzie zakaz diesla, no to mówiliśmy w top 10 2,8 miliona produktów, 2,8 miliona baryłek dziennie produktów
nie będzie eksportowane, w związku z tym firmy nie będą na tym zarabiać, w związku z tym również budżet państwa nie będzie się zarabiał, w związku z tym deficyt budżetu państwa z tego punktu widzenia się pogłębi. No i spada ci eksport, a import będzie cały czas rósł, więc No ten bilans właśnie, tak. handlowy coraz bardziej ci się zbliża do przerzucenia No i to tak się. mocno, no bo wiesz, ten diesel, benzyna już płynie, zakaz tej benzyny, ale diesel dużo jak gdyby ważył w tych produktach. No i w związku z tym, jeżeli, pytanie jest oczywiście, co zrobią firmy naftowe, jeżeli mocno nie zwiększą sprzedaży surowej ropy, bo tu mamy ograniczenia te OPEC i tak dalej, bardzo, bardzo trudna sytuacja dla firm, bo muszą moim zdaniem zwiększyć i złamać po prostu ustalenia z OPEC, bo inaczej wpadną po prostu w tarapaty. Zobacz, mały Ale- dron, niby jakaś na wieżyczka, ile- którą ze szwagrem się w 3 tygodnie da wyklepać, Tak, nie, teoretycznie, tam, a no. ona może ci wywalić cały bilans handlowy, może skłócić cię z OPEC-iem i może zaatakować twoją walutę. I kto o tym pomyślał? W Polsce nikt. No i wiesz, i teraz on mówi, że w związku z tym może to być też czynnik proinflacyjny, no bo widzimy, że ceny hurtowe rosną. To może się przełożyć na ceny detaliczne, chociaż ja uważam, w odróżnieniu od niego, że FAS nie pozwoli oraz rząd nie pozwoli, natomiast, no bo powie, że nie. Nie, to i nie koniec, jest, tak? jak to było? Nie, te podwyższenie cen musi być logiczne, nielogiczne to jest? Racjonalne. Nieracjonalne, tak. O, to będzie nieracjonalne, no bo nieracjonalna przecież, podwyżka, tak. Tak, będzie dokładnie. nieracjonalna podwyżka. I wiesz, i w tym momencie prędzej uważam, że pojawią się braki niż podwyżki cen. Bo w sumie podwyżki cen pomogą firmom, natomiast no, nie zmienią, że tego paliwa będzie więcej na rynku. Tak. Po prostu będzie tyle, ile będzie, tylko ono będzie droższe i firmy jakoś łagodniej przetrwają te ataki. A to może nie koniec jest ataków, chociaż dzisiaj nie było. W związku z tym on jak gdyby przewiduje, że ten będzie może nastąpić proinflacyjny impuls i profilaktycznie lepiej jest podwyższyć. Stopę procentową z 16 do 17. Tak, żeby dawać sygnał, wiesz, dajesz sygnał rynkowi, że nie dość, że nie mówimy o obniżce, tylko o podwyżce. Moim zdaniem to jest błędna polityka, ale taką błędną politykę bank centralny od jakiegoś czasu prowadzi, a więc być może on lepiej czuje te nastroje, bo w sumie jest w Rosji, te nastroje w banku centralnym i w sumie nie możemy wykluczyć tej podwyżki, szczególnie, że już jest po wyborach, a więc... Najbliższe posiedzenie jest 22 marca, czyli za 4 dni. Paweł, podwyższą czy nie podwyższą? Ja tym razem stawiam, że nie. Też. Jesteśmy zgodni. Tak, tym razem. Nie, znaczy ja uważam, że powinni nawet obniżyć stopy. Ja wiem, że to jest nielogiczne i to by zaszkodziło. No dlatego, że ten hamulec moim zdaniem powoduje hamowanie też tego przemysłu zbrojeniowego, tak? A to jest, wiesz, priorytety są inaczej ustawione w Rosji. Więc moim zdaniem tak, trzeba dosypywać cały czas i nie baczyć na inflację, bo można tą po prostu konflikt przegrać przez gospodarkę. Ona i tak się załamie, no ale wiesz... No dobra, ale to odbiegamy od tematu. Wróćmy do pana Maksima. Czyli on jak gdyby zapowiada po pierwsze, że będzie 17%, czyli wzrost o 1 punkt procentowy głównej stopy banku centralnego. No i tutaj jeszcze jest pytany o taki scenariusz, który też na polskich portalach społecznościowych ludzie się pytają, czemu nie ma ataku spekulacyjnego na rosyjską walutę. No tak. Ja też się pytam. No i on odpowiada tutaj jak gdyby zgodnie z prawdą, że nie ma takiej możliwości. Żaden Soros nie przebije sankcji, które są ustawione, ale ze strony Rosji atakiem na rubla. A wewnętrznych Sorosów
przeraża klimat kołymy. Tak. Patrz jaka szczerość, nie? Tak, że jednak ten klimat w tych więzieniach tam to nie jest za ciekawy. Tak, biały niedźwiedź jakoś Biały odstrasza dosyć łabędź, skutecznie. tak. Tak. No to jest rozsądne wytłumaczenie i takie bardzo szczere. No, że tu atak spekulacyjny kosztem wiesz, zarobienia na rublu, no bo wtedy jesteś w stanie pewnie, gdybyś miał odpowiednio dużo kwoty, zachwiać tym rynkiem, bo tak jak powiedziałeś, rynek jest płytki i mógłbyś dużo zarobić, no ale to mogłaby być twoja ostatnia wielka gra, że tak powiem. Tak, no bo ten rynek przez to, że jest płytki, to jest kontrolowany, no bo wiadomo, tak. Jak się ktoś większy pojawi z większą ilością. No ale zwróć uwagę, że z zewnątrz nie da się teraz za bardzo działać. Nie? Jednak te sankcje, te wszystkie, wiesz, blokady na przepływy bankowe i tak dalej, tu troszeczkę Rosji pomagają w tej kwestii. Natomiast no sami, wiesz, narzucili, tak, że nie możesz, wiesz, jako grać na Forexie, czy inwestować tak w giełdzie moskiewskiej jako nierezydent. W sumie zrobili to bardzo szybko. Pamiętam, że to była bardzo szybka decyzja, żeby nie dać utopić tej giełdy, nie? Więc no, to akurat było bardzo rozsądne. No i dobrze, przebiegliśmy po wszystkich tezach. Jeszcze nie. Nie? Jeszcze nie. Nie. Co tam Najważniejsza teza, no widzisz, bo to znowuż tak z polskiej perspektywy, a nas być może Rosjanie słuchają i teraz się zastanawiają, co kupować. No ja właśnie uznałem, że to, co mnie to obchodzi, nie? Tak, co kupować. Tak, ale tu jest najważniejsze pytanie, co można polecić Rosjanom, jeśli chodzi o inwestowanie w waluty obce w takich warunkach? No i on mówi, słuchajcie, nie warto rezygnować z toksycznych walut. Przede wszystkim trzeba kupować dolary i euro, a raczej nie warto kupować juanów. No tak. No, tak, i to takie przeciwne to, co rząd mówi, nie? Że tam wiesz. Ale pięknie, to nie należy rezygnować z toksycznych. Tak, one was zatrują i ten zgniły zapach. Ale kupujcie, tak? Kupujcie je tak materacem. Z obrzydzeniem, ale kupujcie. I trzymajcie tak, w materacu, gdzieś tam obok, najlepiej. No w sumie masz rację, to jest. I dalej mówi bardzo ważną rzecz. Należy również pamiętać, że nieuzasadnione jest otwieranie depozytów walutowych zarówno w toksycznych walutach, jak i przyjaznych, nietoksycznych, w rosyjskich bankach. Czyli kupować, kupować pod materac i żeby sąsiedzi nie widzieli, żona, mąż być może też nie, bo mogą wam zabrać. Ja tylko przypominam, Maksim jest szefem działu analitycznego banku BKF. Więc... Ale widzisz, on to tak ładnie ubrał, tak? Tak. Toksyczne waluty. Ja przeczytałem to zdanie i mówię, tam o tych Rosjanach, co mnie obchodzi, co mają kupować? Tak? Wszyscy wiedzą, że są, wiesz. A tu jednak masz rację. Tak, to Czyli jest... wiesz, no czytasz, jeden z głównych tam analityków bankowych mówi, kupujcie euro walutę i nie dolary, trzymajcie ich bo będzie się opłacać, tylko broń Boże, nie trzymajcie w bankach. Tak? A więc złota rada, słuchaj, jeżeli to Rosjanie czytają, ja bym mu, słuchajcie, wierzył. Wie chyba, co mówi. I w sumie, biorąc pod uwagę jego pierwszy cytat, narosły gospodarcze horrory w gospodarce rosyjskiej, to chyba się to składa. Tak, no rada jest jak gdyby jednoznaczna, a więc jeżeli nas słuchacie z Rosji, kupujcie te euro i dolary, będzie wam się to opłacać, dywersyfikujecie ryzyko, nie trzymajcie żadnych pieniędzy w bankach, no tutaj mówię o walutach, ja bym się na rublach też zastanowił, bo różne pomysły, jeżeli chodzi o rząd, są rozważane. Tak. No i okej. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy macie jakieś przemyślenia, czy chcecie więcej takich wypowiedzi jak właśnie Maksima, bo to można powiedzieć, że dopisuje się do tego cyklu ekonomistów rosyjskich, których już zrobiliśmy 3 chyba w ostatnim
2 tygodniach. Możecie sobie Mhm. odszukać te informacje, jeżeli chcecie też poszukać. No i jeżeli widzieliście nasz odcinek po raz pierwszy, a chcecie oglądać więcej informacji takich ekonomicznych prosto z Rosji, to poniżej pod filmem jest klawisz subskrypcja, on jest kompletnie bezpłatny, a dzięki temu na waszych telefonach, telewizorach czy laptopach będą wyświetlały się nasze filmy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze chciałbym podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają, wszystkim naszym patronom. Jeżeli chcecie dołączyć do rodziny patronów, zapraszamy na Patronite. Znajduje się link w opisie każdego filmu, również tego. Jeżeli chcecie dołączyć na YouTubie, wystarczy kliknąć przycisk wspierania. Dzięki Wam tworzymy nasze treści, dzięki Wam cały czas się rozwijamy, coraz więcej osób ogląda, nasze wyświetlenia się zwiększają i to jest zasługa całej społeczności i rodziny Kremlinki. Dziękujemy. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się, cześć.